Wiem, jakie to są uczucia, kiedy wygrywasz, wiem, jakie ci towarzyszą, kiedy niestety nie wszystko wychodzi. No sport taki jest, on dlatego jest piękny, że do końca nie jest przewidywalny. Dzisiaj coraz trudniej namówić młodego człowieka do tego, aby uprawiał sport. Chyba powinniśmy przeanalizować nasze postępowanie jako osób dorosłych, żeby nie wyręczać dzieci we wszystkim, żeby im życia nie ułatwiać, żeby jednak stawiać przed nimi jakiekolwiek wyzwania i zadania. Szkoła to jest to miejsce, gdzie 100% populacji jest obecna. Stąd też tam powinniśmy wykonać największą pracę. Uważam, że trening lekkoatletyczny powinien być podstawą każdego treningu sportowego. Jestem przekonany, że im więcej tego czasu, oczywiście bez przesady, poświęcimy na ruch, to będziemy po prostu czuli się zdrowiej. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Witamy Państwa bardzo serdecznie wraz z Weroniką i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest Sebastian Chmara, przed laty halowy mistrz świata i Europy w wielobojach, komentator lekkiej atletyki, którego głos towarzyszył nam choćby podczas sukcesów Aniołków Matusińskiego i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. I pomyślałem sobie, że nie ma drugiego takiego prezesa Związku Sportowego w Polsce, który jako prezes dba o to, żeby nasi lekkoatleci odnosili sukcesy, po to, żeby móc je potem dla nas komentować. Więc sytuacja win-win, o jakiej inni prezesi mogą pomarzyć. Wiesz co, czy ja wiem? Ja w sumie z komentatorką to spotkałem się pierwszy raz jeszcze jako zawodnik, dlatego że dokładnie w 1999, wtedy kiedy wygrywałem Mistrzostwa Świata, usiadłem na stanowisko komentatorskie po tych zawodach, dlatego że zaprosił mnie tam wtedy Włodek Szaranowicz i Przemek Babiarz. Oni komentowali te zawody, komentowali mnie biegnącego w ostatniej konkurencji siedmioboju i później miałem tę przyjemność, że usiadłem między nimi i komentowaliśmy bieg sztafety 4x400 metrów, więc to był początek, a później właściwie to gdzieś tam to się przewijało, a od roku 2003 to już tak na stałe związałem się z lekkoatletyką, z TVP i właściwie przy wszystkich dużych imprezach byłem. Na początku to były komentowane poranki w towarzystwie właściwie wszystkich największych gwiazd, zwłaszcza Włodzimierza Szaranowicza, Marka Jóźwika, no a teraz oczywiście na stałe z Przemkiem Babiarzem i tego było sporo. Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy, a prezesura przyszła zdecydowanie później, więc tak już zostało. Zatrzymam się przy komentowaniu na chwilkę tylko przedstawiając Cię, bo tutaj większość kibiców ma opinię, że jesteś takim symbolem właśnie elegancji, wiedzy merytorycznej i pasji. I to słychać. Po prostu Ciebie się z przyjemnością słucha, ale powiedz, co było dla Ciebie, czy jest dalej większym stresem? Zasiadanie po tej drugiej stronie mikrofonu, czy kiedy byłeś zawodnikiem, no i stresowałeś się po prostu przed ważnymi zawodami na Mistrzostwach Świata Europy? Wiesz co, ja myślę, że to są zupełnie innego rodzaju stresy, bo chociaż w jednym i drugim przypadku od ciebie dużo zależy, tak w przypadku samego komentowania nie masz wpływu na to, co zrobią ci, których komentujesz. Natomiast wtedy, kiedy jesteś na bieżni, właściwie masz wpływ na wszystko, bo od ciebie zależy najwięcej. Ostatecznie i tak rywale decydują o tym, na ile ci pozwolą, i ostatecznie to decyduje, które miejsce i czy w ogóle na podium zajmiesz. Natomiast to jest trochę zupełnie inna sytuacja, myślę. Sam komentarz, on jest może nie stresujący, a bardziej emocjonujący. Sam jesteś też blisko sportu, więc wiesz, że te emocje się udzielają. Ja też myślę, że mam dużo empatii, ponieważ sam byłem kiedyś zawodnikiem, wiem, co oni przeżywają, wiem, jakie to są uczucia, kiedy wygrywasz, wiem, jakie ci towarzyszą, kiedy niestety nie wszystko wychodzi. No sport taki jest, on dlatego jest piękny, że do końca nie jest przewidywalny. Często jest tak, że faworyci przegrywają, ale myślę, że dzięki temu właśnie to wydarzenia sportowe mają największą oglądalność na świecie. Pomyśleliśmy z Weroniką, że zaczniemy naszą rozmowę od talentów, od tych, których jako gwiazdy w przyszłości obyś mógł komentować. Jak dzisiaj znaleźć talent lekkoatletyczny, jak wychwycić i właściwie ukierunkować?
Jest to ja w ogóle uważam, że to jest największy problem polskiego sportu, czyli dzisiaj preselekcja. Zresztą często jak udzielam wywiadów, czy biorę udział w różnego rodzaju debatach, dyskusjach, sądzę, że my jako Europa generalnie mamy z tym ogromny problem. Jeżeli chodzi o Polski Związek Lekkiej Atletyki, właściwie chyba to dokładnie 10 lat temu, 11 już nawet, uruchomiliśmy największy w Polsce program taki preselekcyjny, się nazywa Lekkoatletyka dla każdego. To jest program, który zatrudnia blisko 1000 szkoleniowców. Akurat w tym momencie to jest około 800. Oni pracują z reguły w średnich lub małych miejscowościach. To są grupy, oni prowadzą grupy od 20 do 30 osób. W takich grupach znajduje się zawodników, a właściwie młodych sportowców. To są dzieciaki w wieku 4., 5., 6. klasy, czyli to chyba odpowiednio 10, 11, 12 lat. To jest tylko i wyłącznie zabawa jakby w pierwszym etapie tego szkolenia. To jest taka próba ukierunkowania, czyli na początku obserwacja, żeby zweryfikować, jakie dziecko ma kompetencje, jakie predyspozycje. Cały czas staramy się na tym etapie, pomimo tego, że dzieci chcą rywalizować, tego nie robić. No i ten program dzisiaj jest mocno połączony z pracą klubów, z pracą okręgowych związków lekkiej atletyki. Wszystko byłoby dobrze, bo jak ten program uruchamialiśmy, to mieliśmy takie założenia, że będziemy mieli niesamowity efekt synergii, czyli kluby sportowe, projekt i w perspektywie kilku lat miało tak być, że pojawi się nam w systemie zdecydowanie większa ilość uzdolnionej młodzieży. Tak nie było. A dlaczego nie było? Dlatego, że trafiliśmy na kryzys w klubach. Kluby są finansowane przez samorządy nie miały pieniędzy. W związku z tym te środki, które trafiały w ramach projektu, właściwie uzupełniały budżety klubowe i w ogóle dzięki temu, mam wrażenie, jakoś się lekkoatletyka na powierzchni utrzymała, choć w dalszym ciągu uważam, że jest w ogromnym kryzysie. I dopiero chyba właściwie teraz widać, kluby w tym momencie, właściwie od kilku lat, mają środków trochę więcej, plus to, co my inwestujemy, plus nasze projekty, nasz program, to sumując dało jakiś pożądany efekt. W związku z tym widać go dopiero teraz, a nie było go widać wcześniej. Czy to coś da? Wierzę, że tak. Natomiast obserwując sytuację innych europejskich krajów, widzę, że mają kryzys ogromny. Nasi sąsiedzi, Niemcy, na ostatnich halowych mistrzostwach świata nie zdobyli żadnego medalu. Zajęli bardzo odległe miejsce w klasyfikacji punktowej. Nie wiem, bodaj mieli 1 5. miejsce, chyba 1 7. i 2 8. Nie mają kompletnie lekkoatletów. Podobna sytuacja u Finów. Tam nie ma też dużych sukcesów, pomimo tego, że to są kraje, które mają dość mocno rozbudowany cały system sportu amatorskiego. Jest też dużo świadomość społeczna, jak ważny sport jest. I pomimo tego okazuje się, że dzisiaj coraz trudniej namówić młodego człowieka do tego, aby uprawiał sport. No właśnie, ale dlaczego? Co takiego innego jest dzisiaj? Czy nie jest to dla nich atrakcyjne? Czy to nie jest wystarczająco opłacalna ścieżka? Czy za dużo trzeba dać od siebie? Wiesz co, ja bym chyba na tym etapie nie mówił o opłacalności, bo nie wydaje mi się, żeby dziecko miało taką świadomość. Natomiast sądzę, że dzisiaj rzeczywiście sport przestał być atrakcyjny i przestał być takim narzędziem, które otwierało wiele drzwi. Kiedyś nawet młody człowiek sobie zdawał sprawę z tego, że jak będzie dobrym sportowcem, to nie wiem, pojedzie na zgrupowanie, wyjedzie za granicę, otworzą się przed nim zupełnie inne możliwości. Dzisiaj tego nie ma. Ja myślę, że też to, że jesteśmy coraz bardziej zamożni, to, że mamy dostęp właściwie do wielu innych atrakcji, wszystkich atrakcji. Krótko mówiąc, jesteśmy bogatsi. Myślę, że przez to, że bogatsi, to nieco bardziej leniwi. Myślę, że idziemy w wielu momentach na skróty. I to chyba powoduje, że młody człowiek absolutnie nie ma najmniejszej ochoty wychodzić poza tak zwanej strefy komfortu. Myślę też, że chyba powinniśmy przeanalizować nasze postępowanie jako osób dorosłych, żeby nie wyręczać dzieci we wszystkim, żeby im życia nie ułatwiać, żeby jednak stawiać przed nimi jakiekolwiek wyzwania i zadania, żeby nie zapominać o tym, że rywalizacja, mam wrażenie, jest wpisana
w rozwój i charakter dziecka, żebyśmy o tym nie zapominali, żebyśmy tego nie zabijali. Dzisiaj się często o tym mówi, zresztą te dyskusje są dość szerokie, że dziecko nie powinno rywalizować, że nie powinno być jakichś większych różnic wtedy, kiedy dziecko się rozwija, żeby ono nie odczuwało tego, że jest w jakichś obszarach gorsze. Ale to chyba nasza rola w tym, żeby tak umiejętnie tę rywalizację przeprowadzać, aby dzieci tego nie odczuły. Wszystko można robić w taki sposób, żeby umiejętnie wychwycić te dzieciaki najbardziej zdolne, nie pokazując tym mniej zdolnym, że one mniej zdolne są. I sądzę, że trochę powinniśmy zmienić metody, zmienić sposób, bo w przeciwnym razie rzeczywiście sport stanie się takim elementem dalszego wyboru, kolejnego wyboru. Oczywiście wielkie gwiazdy, no, patrzę na Michała, piłka nożna, nie wiem, Lewandowski, to są postaci, które na pewno, czy Iga Świątek, które gdzieś od samego początku w świadomości dziecka się pojawiają i być może, i pewnie tak jest, że większość młodych chłopców chce grać w piłkę, mniej chce skakać w dal czy o tyczce. Ale nie wiem, z pewnością w Szwecji czy w Stanach, gdzie znany bardzo jest Mondo Duplantis, to sądzę, że on jest takim magnesem i u nas, nie wiem, FK Swoboda, Piotrek Lisek, Pija Skrzyszowska, Natalia Bukowiecka, to są te postaci, które są coraz bardziej rozpoznawalne. My to też widzimy, odwiedzając szkoły, pokazując tych zawodników podczas rywalizacji, wtedy, kiedy stają na podium, to okazuje się, że jak zadajemy pytanie, czy wcześniej mieliście z nimi kontakt, to mnóstwo młodych ludzi mówi tak. Więc to są na pewno elementy, o których warto pamiętać, żeby jednak kreować tych bohaterów, pokazywać ich. Mamy ich, oni są świetnym takim drogowskazem dla młodego człowieka. Oni są prawdziwi, tak? Oni nie oszukują. Oni, żeby stanąć na podium, muszą wykonać coś prawdziwego, a nie być tylko aktorem w świetnej reklamie. Także to też dzieciom trzeba mówić, że ten świat sportowy jest takim światem realnym. Tam ta rywalizacja jest prawdziwa. Ale mówię, tych wątków w moim przekonaniu jest wiele. Od tego pierwszego kroku, czyli mrówczej pracy na samym dole, takiej oferty dla dziecka, która będzie ofertą bardzo interesującą, po pokazywanie tych wielkich mistrzów, czyli tego, co na końcu tej takiej trudnej kariery sportowej może nielicznych, ale czekać. Pomyślałem, że lekkoatletyka, czyli taki sport, który wymaga krwi, potu i łez i tylko garstka wchodzi na ten najwyższy szczyt, musi rywalizować, tak jak mówiłeś, no, z mediami społecznościowymi o atencję młodego dzieciaka, z grami komputerowymi, a już w obrębie sportu, no właśnie, z piłką nożną i nawet nie chodzi o Roberta Lewandowskiego, tylko nawet w niższych ligach piłkarskich ma się prestiż i na tyle niezłe pieniądze, że można z tego spokojnie żyć. A tu ta lekkoatletyka jest dla garstki wybrańców, powiedziałbym, więc tu pewnie ciężko wam rywalizować nie tylko o dzieciaków, ale też o duszę rodziców, żeby chcieli te dzieci zachęcać do... Wiesz co, w pewnym sensie tak jest. Natomiast lekkoatletyka to jest taki sport, żebym to dobrze ujął, pierwszego wyboru. Bo tak naprawdę, nawet jak chcesz być świetnym piłkarzem, nie wiem, siatkarzem czy tenisistą, to musisz najpierw biegać, skakać, rzucać, musisz być sprawny, więc taki w ogóle pierwszy etap szkolenia sportowego to jest etap lekkoatletyczny. Wiesz co, ja pamiętam swoje zgrupowanie, które kiedyś mieliśmy w Formie. To jest koło... jeszcze bardziej na południe od Rzymu, koło Neapolu. I wiesz co, na tym stadionie lekkoatletycznym, to był chyba kwiecień albo maj, trenowała jakaś drużyna Serie A włoska. I wiesz co, nie mogłem wyjść z podziwu. Po swoim treningu usiadłem na trybunach i oglądałem tych włoskich piłkarzy, jak oni biegali sprinterskie odcinki. Tam robili wytrzymałość szybkościową chyba na 150. Wiesz co, włączyłem stoper, żeby zobaczyć mniej więcej, w jakich czasach oni pokonują ten odcinek. Oni byli naprawdę szybcy. Zatem ten trening lekkoatletyczny, nawet wiesz, wśród piłkarzy już na najwyższym sportowym poziomie, był jednym z takich podstawowych wkładów do treningu piłkarskiego. Zatem myślę, że od lekkiej trzeba zacząć i później można zrobić krok w każdą stronę. Nie każdy przecież piłkarzem będzie, bo mamy mnóstwo osób, które wybierając karierę lekkoatletyczną robią
w dobry ruch, bo to są wielkie kariery lekkoatletyczne. I też czasami na pewnym etapie, to już oczywiście nasza rola, jest umiejętne wytłumaczenie, że rzeczywiście w piłce będzie trudniej, a na przykład w lekkiej może być łatwiej, czy w siatkówce, czy być może nawet, nie wiem, we wioślarstwie, czy kajakarstwie, no bo też małego dziecka do łódki kajakowej czy wioślarskiej nie włożymy, ale zależy nam na tym, żeby taki młody wioślarz czy kajakarz już miał odpowiednie przygotowanie. Stąd też uważam, że trening lekkoatletyczny powinien być podstawą każdego treningu sportowego i on w przyszłości na pewno zapłaci, niezależnie od tego, w którą stronę młody człowiek będzie się kierował. A myślę, że im więcej osób w tym takim ogólnym, podstawowym treningu będzie, tym nam będzie łatwiej, bo mówiąc szczerze, nie wszyscy odpadną. Chociaż ja bym tego tak nie demonizował. Nie jest tak źle. Myślę, że wciąż jest wiele osób, które, nie wiem, chcą być drugą Ireną Szewińską czy Natalią Bukowiecką. Jednak to jest taki symbol sportu. Piękny krok biegowy, piękne sylwetki. Zresztą lekkoatletyka, słyszałem ostatnio wiele razy, jest kobietą. A piłka nożna oczywiście, tam też kobiety rywalizują, grają, ale myślę, że tutaj na tej płaszczyźnie lekkoatletyka z kolei ma zdecydowanie większe szanse, jeżeli chodzi o decyzje w młodym wieku. Stąd też na pewno rywalizacja z piłką nożną w Europie zwłaszcza łatwą nie jest i absolutnie nie zamierzam tutaj, przepraszam za kolokwializm, kopać się z koniem, ale tak jest. Wrócę mimo wszystko do tego, że chodzi tutaj mimo wszystko o to, żeby na samym początku ten trening lekkoatletyczny był obecny, bo on jest bardzo pożyteczny. Czy jest jakiś taki moment, taki złoty wiek, w którym właśnie taka osoba powinna zostać odkryta i jeśli nie zostanie, to już później dla niej jest za późno i nie może pójść w stronę rozwijania tej kariery, czy w lekkiej atletyce? Wiesz co, ja myślę, że reguły nie ma, natomiast dotknęłaś, sądzę, bardzo istotnego tematu, bo my mamy pewne zapisy prawne, pewne zasady, tak, że właściwie jeżeli chodzi o taki usystematyzowany trening, to możemy go w większości konkurencji aplikować, że tak powiem, od 4. klasy szkoły podstawowej, bodaj pływanie, chyba i gimnastyka daje możliwość tym sportom otwierania oddziałów sportowych już na przykład w 1. klasie szkoły podstawowej. I tutaj, myślę, mamy duży problem, który bardzo często podnosimy i poruszamy. To jest kwestia lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3. Dlatego, że to są zajęcia, które prowadzone są przez panie czy panów nauczania początkowego. I tu nawet nie chodzi o kompetencje, czy niektóre z tych osób mają je większe czy mniejsze, ale tu chodzi o to, że to jest pierwszy kontakt dziecka w większości ze sportem. I jeżeli ten kontakt będzie miał jakieś wady, to dziecko zapamiętuje to sobie na bardzo długo. Zatem jeżeli to myślę, z każdym z nas tak jest. Jeżeli się czymś sparzymy, to tego później przez długi czas unikamy. Dlatego powinniśmy bardzo mocno się zastanowić nad tym, jak powinien ten pierwszy kontakt wyglądać. To powinno być spotkanie, które każdy chciałby odbyć jeszcze raz. To powinno być coś bardzo interesującego, ciekawego. To powinno być coś, co dzieciom w pamięci pozostanie na długo. Coś, co będzie budziło pozytywne emocje. Bo uważam, że tutaj popełniamy pierwszy bardzo duży błąd. Często jest tak, że dzieciaki, jak już mają w 4., 5., 6. klasie stałe lekcje wychowania fizycznego, to mnóstwo z tych dzieci po prostu ma już jakiś taki odruch, przez który nie chcą brać udziału aktywnie w tych zajęciach, unikają tych zajęć, boją się, wstydzą się, bo nie wiem, albo zostały źle potraktowane, albo gdzieś zostały im wytknięte jakieś, nie wiem, wady budowy, postawy, wszystko jedno czego, tak? To są dzieci, one są bardzo wrażliwe emocjonalnie i tutaj, myślę, mamy do zrobienia bardzo dużo. Ja przyznam szczerze, że w tym moim projekcie właśnie lekkoatletyka dla każdego uczulam wszystkich trenerów na to, aby ten pierwszy kontakt był kontaktem przyjemnym, bezpiecznym, aby dziecko nie miało absolutnie żadnych obaw. No ale my jesteśmy małym wycinkiem. To jest, nie wiem, nawet niech to będzie 800 trenerów razy 20-30 osób, to jest kilkadziesiąt tysięcy.
biorąc jeszcze pod uwagę eventy, które realizujemy, zrobiliśmy takie podsumowanie, bodaj chyba 2 lata temu przewinęło się przez nas projekt 1 milion osób. No ale w skali kraju to jest wciąż nic. Szkoła to jest to miejsce, gdzie 100% populacji jest obecna. Stąd też tam powinniśmy wykonać największą pracę. No i to jest oczywiście zadanie w moim przekonaniu rządu. Tutaj żadne związki sportowe, żadne kluby sportowe nie są w stanie wykonać tej pracy. Powinien być duży, być może projekt ponadministerialny, rządowy, Ministerstwo Sportu, Edukacji, na pewno, być może zdrowia. Nad tym powinniśmy się zastanowić, aby to, co dziecko spotyka w pierwszej klasie szkoły podstawowej, było czymś, co będzie zachętą, a nie przeszkodą w dalszych kontaktach ze wszelakim sportem, czy amatorskim, czy nawet w przyszłości tym zawodowym. A czy masz taką obserwację, że dzieciaki, jak już powiedzmy zgłaszają się do sekcji lekkoatletycznych, są inne, są z innej gliny niż wy, młodzi, twoje pokolenie sportowców? Chodzi mi o to, że są troszkę mniej sprawne, ale też mniej wierzą w siebie, są mniej zdeterminowane, no bo takie mamy czasy i badania są, że po prostu mamy młodzież w coraz gorszej kondycji fizycznej i psychicznej. Nie spotykam się, tylko faktycznie tak jest. My to badamy systematycznie od 11 lat i weryfikujemy grupy, które trenują z dzieciakami z grup nietrenujących i mamy nasze wyniki z różnych testów sprawnościowych. Dzieci, które zgłaszały się do projektu 11 lat temu i dzieci, które zgłaszały się do projektu teraz. To tylko w tym okresie te różnice są istotne. A ten okres, o który ty z kolei pytasz, czyli nie wiem, w lat temu 25, 30, 40, jak porównujemy do, nie wiem, prostych testów skocznościowych, szybkościowych, takich standardowych, lekkoatletycznych, to jest jakiś skok w dal z miejsca, biegi na 40 metrów, rzuty piłeczką palantową. Tutaj te różnice są ogromne, czyli dzieci są zdecydowanie mniej sprawne, co nie znaczy, że nie mamy talentów, bo oczywiście one się pokazują, pojawiają się. I wtedy jest kolejny element. Na przykład rodzice uważają, że sport to zła droga i nie chcą, żeby dziecko w tym kierunku się rozwijało. Albo samo dziecko nie chce. Więc raz, że tych utalentowanych osób jest zdecydowanie mniej niż wcześniej, a dwa, faktycznie tych alternatyw dla sportu jest tak dużo, że bardzo trudno też czasami dziecko przekonać do tego, żeby się zaangażowało, żeby chciało na początku 4, potem 5, potem 6 razy w tygodniu cokolwiek robić. Także tych przeszkód jest sporo. Społeczeństwo jest z pewnością mniej sprawne. Przyczyn jest wiele. I to rzutuje w sposób pośredni, ale też bezpośredni na to, co później oglądamy, nie wiem, śledząc Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy. Ale troszeczkę jakby patrząc na to, jak właśnie dzieci mają, sam o tym wspominałeś, jak mają dużo, jak mają łatwo, że nie jest to już dla nich atrakcyjne tak bardzo, tak? Że właśnie no, nie kojarzy się to już z możliwością chociażby wyjazdu za granicę, zobaczenia czegoś więcej, to jak moglibyśmy jednak zachęcić, co zrobić, żeby one jednak zobaczyły w tym jakąś wartość? Wiesz co, ja myślę, że powinniśmy chyba rozpocząć od edukacji rodziców. Od tego, żeby im uświadomić, jaki sport jest w życiu ważny. Tak jak mówię, niezależnie od tego, czy to będzie krótka kariera sportowa i potem sport amatorski, czy kariera zawodowa, to zawsze będzie miało ogromne zalety dla zdrowia, dla samopoczucia. No, sport jest zbawienny w wielu obszarach i na wielu płaszczyznach. I tak naprawdę dziecko czerpie z 2 źródeł, czyli szkoła i dom. Tam przebywa najczęściej, tam to dziecko jest kształtowane, tam się kształtuje jego psychika, tam budzimy w dziecku wszelakie zainteresowania. Stąd też im tam będzie biedniej, tym później będzie trudniej. Im będziemy przedstawiali dziecku większą ofertę, będziemy poszerzali horyzonty, będziemy tłumaczyli, wyjaśniali, pokazywali możliwości, pokazywali w końcu ten koniec kariery, czyli prezentowali wielkich mistrzów, używając różnych argumentów, no bo dzisiaj
oboje wspomnieliście o tym, że gdzieś tam na końcu drogi ktoś patrzy, nie wiem, na sytuację ekonomiczną, ktoś na popularność i tak dalej. No to są też elementy, które dziecko motywują. Ale nasza rola jest rolą ogromną. Rola nauczycieli w szkole jest rolą ogromną. Myślę, że staliśmy się bardzo powierzchowni, że ta oferta jest taka byle jaka i taka, no, nawet zajęcia wychowania fizycznego, które są prowadzone, my też często bierzemy udział w takich zajęciach. Chcemy, żeby na tych zajęciach pojawiali się najwięksi mistrzowie, którzy są rozpoznawalni, żeby faktycznie dzieci brały z tego przykład. Też obserwujemy, jak te zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego i oczywiście jest wielu z pasją, ale też trudno określić przyczyny. Też wiele tych zajęć to są takie zajęcia, które momentami do sportu nie zachęcają, wręcz przeciwnie, zniechęcają. Mówimy o trudnościach właśnie tutaj, jeśli chodzi o zaangażowanie dzieci w aktywność, ale wydaje mi się, że na przykład bycie trenerem w dzisiejszym świecie też wcale nie jest takie łatwe, bo dzieci trochę gorzej znoszą krytykę, są właśnie przyzwyczajone do łatwych rozwiązań, są nauczone tego, że w zasadzie to tylko wygrywanie się liczy i bycie albo jestem najlepszy, albo w ogóle nie będę się starał, no a jednak sport tego wszystkiego nam nie zapewni na co dzień, prawda? No zdarzą się porażki, trzeba przyjąć krytykę, czy chociażby dobre rady ze strony trenera. Wiesz co, to jest taka definicja życia też, ja myślę, bo to jest też kwestia wychowania kolejnych pokoleń. Jeżeli my nie będziemy na to zwracali uwagę, to będziemy mieli kolejne pokolenie, które będzie, przepraszam, znowu za kolokwializm, szalenie trudne w obsłudze, bo będziemy mieli, nie wiem, mnóstwo egocentryków, mnóstwo osób zakochanych w sobie. Ja mam wrażenie, że to już powoli się dzieje, że często nie mamy świadomości, w którym jesteśmy miejscu, tak? I to jest efekt wielu rzeczy, które w obecnym świecie się dzieją, tak? Każdy ma swój teatrzyk, tak? Mamy social media, tam się prezentujemy, tam jesteśmy oceniani z reguły pozytywnie, no bo przecież mamy samych znajomych, nawet jak myślą źle, to napiszą dobrze. Więc trochę żyjemy, mam wrażenie, w takiej bańce. Bardzo trudno o weryfikację, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, żyjemy komfortowo. W związku z tym, że żyjemy komfortowo, no to nie ma nawet tej weryfikacji ekonomicznej. Tak? Kiedyś, jak ktoś sobie dawał radę, walczył, był przebojowy, był twardy, tak? Umiał wyciągać wnioski z porażek, odnosił sukces na każdej płaszczyźnie, również tej finansowej. Więc ta weryfikacja była. Dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma wielkich ambicji, to na takim bardzo porządnym minimum jest w stanie funkcjonować i wtedy ta walka jest zupełnie niepotrzebna. Wtedy możemy sobie żyć komfortowo, możemy realizować większość swoich pasji i stajemy się, myślę, w wielu obszarach minimalistami. Stajemy się powierzchowni, nie chcemy zrobić kroku dalej, nie chcemy pogłębiać swojej wiedzy, nie chcemy podjąć wyzwania, ryzyka rywalizacji na wyższych szczeblach, bo wystarczą nam drobne sukcesy. Być może to jest jakiś sposób i metoda na szczęście, ale to niestety powoduje, że mam wrażenie, możemy za chwilę stanąć wszyscy w miejscu. I to, myślę, dotyczy nie tylko sportu, ale całego życia jako takiego. Weronika zapytała o trenerów. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo tak jak sam mówisz, nauczyciel WF-u czy pierwszy trener potrafi zarazić za miłością do sportu, ale też i zniechęcić. Po pierwsze, jak ty wspominasz swoich trenerów? Czy osiągałeś sukcesy czasem mimo trenera, czy dzięki trenerowi? I jak wyszkolić dobrego trenera? Bo mówisz o tych 800 takich koordynatorach. Oni też muszą mieć wiedzę i pasję. Wiesz co, ja ci powiem, jak ja bym opowiedział o tym, jak byłem traktowany przez trenera, to pewnie by ten trener, chociaż on już nie żyje, wielu z nich nie żyje, to oni poszliby dzisiaj do więzienia, dlatego że ja pamiętam, ja rozpoczynałem swoją karierę sportową od kajaków i myśmy jako dzieci w wieku 10, 11, 12 lat jeździli już na jakieś tam zgrupowania. Te zgrupowania były organizowane w wszelakich miejscach. W szkole mieszkaliśmy, w salach były ustawione łóżka jak w wojsku.
I te szkoły były, wiesz co, wtedy opalane, nawet ciepła woda była w ten sposób uzyskiwana zwykłym koksem. Karą za nieposłuszeństwo było, trzeba było iść z szuflą i przerzucać ten koks. I ja byłem niesforny, w związku z tym dość często lądowałem w tym koksie. Musiałem brać szpadel i go tam z jednego miejsca na drugie, bliżej tego pieca przerzucać. Jeżeli w nocy ktoś się źle zachowywał, czy wieczorową porą, a młodzi ludzie tacy są, że generalnie lubią być bardziej aktywni wieczorową porą, no to jako, że w kajaku, nie wiem, czy wiesz, są takie podnóżki. Tak. To są takie deseczki małe. Jakbyśmy niegrzecznie zostawiliśmy, przepraszam, w dupsko tą deseczką. Absolutnie ja nie popieram tych metod, żeby tutaj nikt mnie nie podejrzewał o coś takiego, ale takie metody były. I nikt, wiesz co... Tego nie kwestionował, to było naturalne. Tak, to wtedy. było naturalne. Oczywiście to jest złe, bo jest wiele innych solidnych metod, żeby egzekwować pewne kwestie, natomiast ta młodzież była inna. Myśmy, nie wiem, szukali możliwości rywalizacji, takiego zwarcia. Trudno było nas wszystkich okiełznać. Ale wielu ludzi dzisiaj pokończyło porządne szkoły, ma firmy, umie zarządzać, umie funkcjonować, dało sobie radę. Ale tak było kiedyś. I ci trenerzy byli zero-jedynkowi. No bo pewnie inaczej, nie wiem, czy by sobie poradzili z tak dużą grupą, nie wiem. No wspominam to bynajmniej dość sympatycznie. Zresztą ja podobnie wspominam szkołę. Miałem taką nauczycielkę od matematyki, która jak myśmy broili, no to też zabierała nas do pokoju nauczycielskiego i gdzieś tam dostawaliśmy wtedy wieszakiem. Tak kiedyś było i wszyscy to wiedzą. No moje pokolenie to wie, bo pewnie większość z nas to przeżywała. I tak jak mówię, raz jeszcze podkreślam, uważam, że mamy wiele innych dobrych, cywilizowanych metod. Natomiast dzisiaj faktycznie trzeba do dziecka podejść zupełnie w inny sposób. My prowadzimy wiele szkoleń, tak? Zatrudniamy najlepszych psychologów, zatrudniamy doświadczonych trenerów, pokazujemy, w jaki sposób można dziecko zachęcić. Co więcej, mamy przygotowanych, myślę, kilkaset konspektów, czyli można z naszej strony sobie taki konspekt pobrać i tam właściwie zero-jedynkowo jest napisane, w jaki sposób takie zajęcia można przeprowadzić. Ale to jest jedno. Natomiast drugim elementem to są takie cechy indywidualne, które trzeba mieć. No, trzeba mieć empatię, zrozumienie, cierpliwość. To są cechy trudne, zwłaszcza, że dzieci wymagają ogromnej atencji, ogromnej opieki. Ja uważam, że to jest zdecydowanie trudniejsza praca właśnie w tej pierwszej fazie rozwoju kariery sportowej niż później, bo później to mamy te proste motywatory, tak? Trenuj, zarobisz, tak? Trenuj, będziesz popularny. Trenuj, wiele elementów w życiu będzie dla ciebie łatwiejszych. Natomiast dziecko tego w ten sposób nie kalkuluje, więc tutaj jest robota do wykonania ogromna. My w sporcie dzisiaj, właściwie w wielu miejscach, w którym zarządza się sportem, jesteśmy sfokusowani na ten sport z tej góry piramidy szkoleniowej. Ale tam, mówiąc brutalnie, sprawa jest jasna. Tam kto coś z tego ma, niezależnie od tego, ile dostanie z jednej czy z drugiej strony, będzie w tym obecny. Będzie dbał o to, żeby nawet jeżeli coś nie da mu związek, jeżeli czegoś nie da mu rząd czy klub, to on sobie sam to zorganizuje, nie wiem, chociażby z pieniędzy, które zarobi, bo dzięki temu zarobi na przykład jeszcze więcej. I tutaj sprawa w moim przekonaniu jest zdecydowanie łatwiejsza. Natomiast na dole jest kłopot największy, bo tam trzeba inwestować w coś, w kogoś, kto nie jest pewny. Nie wiadomo, jak ta kariera sportowa się potoczy. Jest wiele przeszkód, ale bez tego absolutnie nie możemy liczyć na to, że w przyszłości będziemy mieli więcej Lewandowskich i Świątek, czy używając już języka lekkoatletycznego, wielkich gwiazd, nie wiem, Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i tak dalej, i tak dalej. Chciałem jeszcze szybko przed końcem zmienić temat na taki, że dzisiejsi sportowcy, ci, którym ty prezesujesz na najwyższym poziomie, ale też i ludzie amatorsko uprawiający sport są niesamowicie świadomi swojego organizmu i niesamowicie świadomi
tego, jak zorganizować sobie dietę, wsparcie psychologa, fizjoterapeutów, nie wiem, specjalistów od snu. Czy wy, i tobie zwłaszcza w czasach kariery zdarzało się ignorować sygnały płynące z organizmu, iść, bo tak trzeba, bo tak was nauczono, bez całego tego wielkiego wsparcia i zwłaszcza w przypadku wielobojów, siedmiobój, dziesięciobój, no czyli dyscyplin takich najbardziej wyniszczających spośród tych lekkoatletycznych, czy masz poczucie, że twój organizm za to po latach płaci? Wiesz co, czy płaci teraz, trudno mi powiedzieć, ale odpowiedź na twoje pytanie brzmi niestety tak. Wiesz co, byliśmy wszyscy wtedy tak skonstruowani, no jak trochę boli, znaczy, że musi boleć i tyle. I te sygnały ja wielokrotnie ignorowałem, zapłaciłem za to zerwaniem ścięgna Achillesa. I dzisiaj to się rzadko zdarza, choć całkiem niedawno mieliśmy taki przypadek, że w moim przekonaniu najbardziej zdolny polski dziesięcioboista Hubert Trościanka zerwał ścięgna Achillesa. Gdzieś tam odczuwał ból, był zawodnikiem, jest zawodnikiem wciąż ambitnym, w związku z tym gdzieś tam pewnie zapłacił tak poważną kontuzją. No ale dzisiaj faktycznie zawodnik jest zdecydowanie bardziej świadomy, trener jest zdecydowanie bardziej świadomy, jest zdecydowanie lepszy support właśnie czy fizjoterapeutów, czy sztabów medycznych, które właśnie na każdej płaszczyźnie odpowiadają. I to jest moim zdaniem dzisiaj w sporcie rzecz bardzo ważna. O tym nie należy zapominać, wręcz przeciwnie. Myślę, że dzisiaj dzięki temu możemy mieć w trakcie trwania cyklu szkoleniowego wiele odpowiedzi. Dużo szybciej niż sygnały, które pojawiają się już bezpośrednio z organizmu. I na tym dzisiaj nowoczesny sport bazuje i bez tego uważam, że dobrej progresji czy dobrego wyniku sportowego być nie może. Kiedyś oczywiście było inaczej. Dzisiaj mamy odpowiedzi na pytania, które grupy mięśniowe są słabsze, co bardziej uaktywnić, jak wygląda obraz krwi. Tam jest wiele informacji na temat ogólnej sytuacji organizmu, czy jest zmęczony, czy nie. Myślę, że dzisiaj, nie wiem, zwykłe zegarki, które wykorzystujemy, mają mnóstwo funkcji, które w sposób prosty, ale są w stanie nam udzielić informacji na temat tego, w jakiej kondycji organizm w danym momencie jest. Więc oczywiście jesteśmy dużo dalej niż wtedy, kiedy ja uprawiałem sport. Natomiast też spotykamy się z tym, że nie ma do końca świadomości, czyli nie ma umiejętności wykorzystania tych sygnałów. Często jest tak, że sportowiec amator, który inwestuje własne pieniądze, który przygotowuje się do imprez zdecydowanie mniejszej rangi, ma zdecydowanie więcej wiedzy na temat tych podstaw treningu sportowego niż na przykład sam zawodnik, który przez wiele lat jest prowadzony i słucha, nie wiem, tylko trenera. Choć mam wrażenie, że w moim środowisku lekkoatletycznych takich przypadków jest coraz mniej. A czy twoje podejście do zdrowia się zmieniło wraz z zakończeniem tej wyczynowej kariery? Wiesz co, ja jestem aktywnym triatlonistą. Ja sobie już jakiś czas temu, wiesz, postawiłem cele, żeby skończyć połówkę Ironmana. Mam w domu 4 rowery, wiesz, trenuję 6 razy w tygodniu. Wciąż wszystko mnie boli niestety, ale to chyba z racji wieku. Natomiast ja raz jeszcze podkreślę, ja uważam, że ruch to życie i absolutnie nie namawiam do tego, żeby każdy został triatlonistą czy zwariowanym biegaczem, amatorem, ale ci ludzie, warto zwrócić uwagę, to jest takie środowisko ludzi bardzo pozytywnie nastawionych, ludzi uśmiechniętych, ludzi, którzy potrafią połączyć kariery zawodowe z treningiem i to niejednokrotnie takim, który zabiera 10, 12, 14 godzin w tygodniu. Znam osoby, które wstają, nie wiem, o 5:30, o 6 rano. Sam też czasami tak robię i nie wiem, idę na 5, jak mogę, czasami na 10 kilometrów biegu, idę na godzinę na basen. Mam treneżer w domu, jak, nie wiem, jest sobota i niedziela, albo taka pogoda jak dzisiaj, to po prostu korzystam z tego, idę na zewnątrz i to powoduje, że mam wrażenie, że mam wciąż energię i zachęcam wszystkich, żeby spróbować, bo to, tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby nagle rzucić się z motyką na księżyc i sobie ustawić nie wiadomo jak wielkie obciążenia treningowe, zacząć od spacerów, zacząć od marszobiegów, od jakiegoś takiego delikatnego truchtu, od pół godziny na rowerze, potem od godziny, potem od 1,5 godziny
to spowoduje, że wszystkie procesy w organizmie będą funkcjonowały lepiej, będziemy czuli się lepiej i jestem przekonany, że im więcej tego czasu, oczywiście bez przesady, poświęcimy na ruch, to będziemy po prostu czuli się zdrowiej. I to jest fakt. To nie tylko ja jako były sportowiec mogę to powiedzieć, żeby Państwo nie pomyśleli, że to byli sportowcy, to wiadomo, oni muszą coś robić. Znam wielu ludzi, którzy nie mieli ze sportem nigdy nic wspólnego. Dzisiaj systematycznie zażywają sportu, że tak powiem, i czują się świetnie, dobrze wyglądają, no bo z wiekiem metabolizm zwalnia, różnego rodzaju jego minusy się na ciele pojawiają, a ruch powoduje, że przez długi czas możemy wyglądać dobrze. A to jest też, myślę, dość dobry motywator do tego, żeby z ruchu korzystać. Ale to chyba są takie może i okrągłe zdania, ale mam wrażenie, nawet nie mam wrażenia, jestem pewny, że to działa i obojętnie kto spróbuje i przynajmniej przez 3 miesiące się nie wycofa, to potem już będzie łatwiej, bo ten pierwszy okres jest okresem najtrudniejszym. Mądre słowa prawdziwego eksperta. Ruch to zdrowie, a przecież chodzi o to, żeby wygrywać zdrowie. Bardzo, bardzo dziękujemy Dziękuję za również. inspirującą rozmowę.